Gotyckie historie, gdzie poetyka łączy się z krwawym wampiryzmem, zawsze dobrze spajały się z metalem, a opowieści o krwawej Elżbiecie zawsze zajmowały tu poczesne miejsce. Nie inaczej jest również z albumem Cradle of Filth, Cruelty and the Beast. Cradle of Filth zostaje założony w Suffolk w Wielkiej Brytanii w 1991 roku. Pomysłodawcą był Danny Filth. Wcześniej udzielał się w lokalnych kapelach jak PDA, The Lemon Groove Kids czy Feast on Extrement. Zafascynowany twórczością Byrona, Lovecrafta czy filmami grozy, postanawia założyć własny zespół. Zaprasza do współpracy gitarzystę Paula Ryana, basistę Johna Richarda, klawiszowca Bena Ryana oraz perkusistę Darrena White'a. Skład przez lata się zmieniał, ale cały czas zachowali swój unikalny styl. Wyznacznikiem ich stylu są wysokie, wręcz krzykliwe wokalizy Daniego, które natychmiast zmieniają się w gardłowe, niskie pomruki, jakby wokalista miał rozdwojenie jaźni. Do tego potężne symfonie, które łączą się z gotycką atmosferą doom, death i black metalu. Po opublikowaniu 3 dem w 1992 roku ukazuje się debiut pod tytułem The Principle of Evil Made Flesh z 1994 roku. Kolejny pełniak to Dusk and Hair and Brands z 1996 roku. Ja zaś opowiem o płycie Cruelty and the Beast z roku 1998. Ten album po wydanej w 1996 roku epce Vampire or Dark Fear Tales in Fallenstein jest moim ulubionym, pełnym wydawnictwem zespołu. To, co się dzieje w warstwie muzycznej tego koncept albumu oraz cała narracja zasługują na najwyższe uznanie. Jesteśmy zaskakiwani rozmachem oraz wyrafinowaniem tej gotyckiej opowieści. Ten krążek pełen jest tajemniczej atmosfery, chórów, smyczków, złożonych riffów oraz wściekłych, wampirycznych temp, które wbijają ci się w szyję, pozbawiając życiodajnych płynów. To bombastyczna mieszanka ekstremalnego metalu razem z orkiestracjami wyciągniętymi wprost z epoki wiktoriańskiej wraz z fenomenalnymi wokalami Daniego, do którego głosu myślę, że sceptycy przez lata zdążyli się już przyzwyczaić. Ten krążek, jak nie sposób się nie domyśleć, opowiada historię życia Elżbiety Batory. Jej uwielbienia do kąpania się we krwi młodych dziewic, zatargów z kościołem, seksualnych ekscesów oraz wielkiej próżności. I to właśnie na tej kanwie zbudowano zawartość płyty. Można powiedzieć, że to taka gotycko-blekowa opera, jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza w całym gatunku. Klawiszowe orkiestracje, które cały czas są obecne, niesamowicie podbijają klimat opowieści, które nadają spójności muzyce z warstwą tekstową. Gitary, perkusja, bas nakręcają prędkość albumu i są swoistym alter ego brutalnego charakteru hrabiny oraz jej ekstremalnych zachowań. Smaku albumowi dodaje również to, że zespół do narracji zaprosił samą Ingrid Pitt, aktorkę, która wystąpiła w roli Elżbiety w filmie w latach 70. XX wieku. Warstwa liryczna, jak to u Daniego, jest bardzo rozbudowana, oczywiście odpowiednio makabryczna, inspirowana tajemniczymi intrygami oraz starająca się prześwietlić umysł Elżbiety oraz jej postępki zmierzające do zbrodni. Historia napisana jest w sposób chronologiczny, ale niekoniecznie zgodny z faktami. W każdym razie pełno w niej erotycznych, krwawych odniesień. To jedna z najlepiej napisanych historii w całej muzyce rozrywkowej. Sam wokal Daniego często jest krytykowany, ale to właśnie dzięki niemu zespół stał się rozpoznawalny i jest on cechą charakterystyczną zespołu. Występują również uwodzicielskie kobiece wokale oraz chóry, które również są integralną częścią muzyki, wzmacniające gotycki przekaz. Niewątpliwie urozmaicają one formy, których na płycie jest wybitnie dużo. One się nakładają, przenikają w sposób jedyny w swoim rodzaju. Utwory mają niesamowicie wciągające struktury, a potężne symfonie nocy wzbogacane efektami specjalnymi urozmaicają brzmienie. Mnie rozłożyła na łopatki krwiożerczość albumu. W porównaniu do Dusk and Hair and Brands, któremu zabrakło trochę kopa, dodali pazura Vampire, co wyszło muzyce zdecydowanie na dobre. Kreatywność, intensywność, głębia oraz dbanie o szczegóły stworzyły dzieło ponadprzeciętne, a słuchając tej muzy doświadczamy wiktoriańskiej powieści grozy. Blekowe arie stworzone są w sposób niesamowicie zapamiętywalny, a głębokie melodeklamacje mieszają się w sposób niesamowity z chórami oraz szeptami. Do tego dochodzą pełne furii wokale, które łączą się z ciężkimi gitarami i agresywną perkusją. To tworzy epicki monument, w którym nie ma miejsca na nudę, a całość tworzy idealny koncept. Album również zawiera 2 wersje miksu z 1998 i 2019 roku. I tak jak to bywa, znajdą się fani wersji oryginalnej, którzy powiedzą, że tamto brzmienie jest bardziej surowe i ostre, oraz fani wersji nowszej, którzy powiedzą, że wreszcie wszystko brzmi jak trzeba, a zwłaszcza perkusja. To wyjątkowe dzieło i dziedzictwo metalu oraz bez wątpienia opus magnum zespołu.
Za każdym razem, gdy odpalę krążek, nie mogę wyjść z podziwu, że stworzył je człowiek, a nie jakieś badziewne AI. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tego ekstremalnie wampirycznego dzieła. Pierwszy kawałek, który rozłożył mnie na łopatki, to Beneath the Howling Stars z szaleńczym rytmem perkusji, potężnymi smyczkami oraz opętanym krzykiem Daniego. Do tego niesamowite riffy brzmiące jak skrzypce, wiele zmian metrum, czysty śpiew Sary oraz fraza zagrana na organach. Dalsza część to już wampiryczny bal, podczas którego hrabina uwodzi czarnoksiężnika, zostaje jego żoną i oddaje się ciemnym mocom. Desire in Violent Overture to przykład ekstremalnego metalu z fantastycznymi gitarami prowadzącymi agresywny rytm oraz wściekły wokal. To tworzy ten numer. Kawałek przepełniony monumentalnymi klawiszami, w środku następuje wspaniała fraza na basie. Tekst opisuje narastającą żądzę hrabiny, która zatraca się w swoim morderczym szale. Batory-aria, ten kawałek śmiało można nazwać blackową symfonią. Zaczyna się głosem Sary, któremu wtórują klawisze oraz szepty Daniego. Następnie dołączają pozostałe instrumenty oraz krzyk wokalisty. Wiele zmian temp, przenikające się wokale żeńskie i męskie, smyki, żałobne melodie. To wszystko tworzy gotyckie arcydzieło. To muzyczna opera, która opisuje żywot hrabiny, a pod koniec utworu swoim głosem Ingrid mówi o jej samotności, obsesjach oraz ostatnich chwilach przed potępieniem. While the forest whispers pious laments for me, from amidst the pine and wreathed wolf's bane. Album zamyka Last Morten Wargasm, pełen agresywnych riffów oraz seksualnej przemocy utwór, który przedstawia rytualne morderstwa Elżbiety. Dużo tutaj symfonii przemieszanej ze wściekłymi riffami. Kawałek przedstawia całe plugawe życie Elżbiety. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Cradle of Filth, który odbył się w warszawskiej Progresji w lutym 2025 roku. Zobaczyć okładkę i wkładkę. Czy to w wersji z 1998 roku, czy z 2019 na okładce umieszczono Elżbietę zanurzoną w wannie pełnej krwi. Z tym, że dla mnie wersja z 1998 roku jest zdecydowanie lepsza, no i ta hrabina jakaś taka ładniejsza. Na górze logo Cradle of Filth, na dole tytuł albumu. Posiadam wersję z 1998 roku, czyli tę, którą poznałem jako pierwszą i którą się jarałem. We wkładce na czarnym tle wydrukowano świetne, stylizowane zdjęcie Elżbiety na tronie z dwoma dziewicami. Teksty oraz fotki muzyków w ramach wraz z ciekawymi opisami, jakie pełnią funkcje w zespole. Na środku fotografia zespołu przy kominku, na którym góruje obraz hrabiny. Na następnych stronach dalsze fotki muzyków oraz teksty. Na ostatniej wkładce wewnętrznej, na fotach, na których widzimy Elżbietę w krwawych pozach, wydrukowano info, gdzie i kiedy album nagrano, kto był producentem, inżynierem dźwięku, stronę www, loga wydawców i tym podobne. Dalej podziękowania. Wkładkę zamyka rysunek Elżbiety w granatowej tonacji, pijącą zapewne krew z kielicha. Nad nią logo zespołu, pod spodem tytuł albumu.
Na krążku CD w tonacji granatowej umieszczono rysunek hrabiny w koronie cierniowej, ukazującą swe wampirze kły. Pod spodem niemiecki napis, który można przetłumaczyć jako krwawa hrabina, bohaterka grozy. Pod spodem loga Sony BMG oraz Music for Nations. Na stronie zamykającej pudełko umieszczono foto hrabiny na tronie z czerwonymi orchideami w koronie cierniowej na głowie. Obok wydrukowano tytuł albumu, tytuły utworów, pieczęć hrabiny, stronę www oraz logotypy wydawców. Ten album to arcydzieło, które przetrwało próbę czasu. Niepowtarzalne, fantastyczne i fenomenalne. Intensywność, dramaturgia, szyk. To soundtrack do nocnych uniesień emanujący tajemniczą aurą. To bez wątpienia najwybitniejsze dzieło zespołu, zaskakujące od początku do ostatniej nuty. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!